Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impact Third, Guns Gearsy. Co łączy ze sobą te wszystkie gry, oprócz faktu, że stworzone zostały przez MiHoYo? Wszystkie dzieją się w tym samym uniwersum. Hej, z tej strony Netsi, a w tym filmie opowiem o ogólnych zasadach dotyczących uniwersum w grach Hoyoverse. I od razu mówię, będą tu tylko zasady działania. Nie pojawiły się żadne teorie stworzone przez community, oprócz jednej, a same prawdopodobnie potwierdzone fakty. Waham się, ponieważ wszystko może się zmienić. Dlaczego uważam, że tego typu film jest potrzebny? Jesteśmy już w połowie fabuły, przynajmniej pierwszej części Genshina, i wydaje mi się, że wraz z Archon Questem Fontaine, gdzie dowiedzieliśmy się o bytach podróżujących między światami, czy samej mocy kwantowej, przydatna jest wiedza na temat wspomnianego uniwersum pozyskana przez nas z pozostałych gier. Bardzo chciałbym podziękować Noahowi, który pomógł mi ze zrozumieniem całego tego tematu, i grupie HoYoStans, na stronie których możecie dowiedzieć się wielu informacji na temat gier MiHoYo. Chcę też podziękować Suśce za to, że pomogło mi upewnić się, że to, co napisałem, jest w jakimś sensie zrozumiałe. Nie będę mówić o spoilerach z Genshina ani Star Raila, jednak pojawi się trochę spoilerów z gier Honkai Impact Third i GGZ, znanej też jako Honkai Gakuen 2. Na początek zacznijmy od tego, że próba zrozumienia działania uniwersum Hoyoverse jest niezwykle trudna, a spowodowane jest to paroma rzeczami. Pierwsza z nich to translacja. Jedno słowo z chińskiego może być w angielskim przetłumaczone na uniwersum, świat, planeta i tym podobne. Jak widzicie, jest to dosyć duży problem, ponieważ są to jednak kompletnie różne rzeczy. Następnie dużo informacji o bogach i innego typu astralnych bytach znajduje się w grze Guns Gearsy, której ogólnoświatowe serwery zostały zamknięte w 2021 roku i z tego powodu można w to zagrać tylko w Chinach i Japonii. Zważając na to, że osób fanowsko tłumaczących wydarzenia w tej grze jest naprawdę mało, pozyskiwanie z niej informacji jest naprawdę trudne. Kolejnym problemem, który tym razem całkowicie zaplanowany był przez MiHoYo, jest fakt, że same postacie nie do końca wiedzą, jaka jest prawda, i bazują na wymyślonych przez siebie teoriach. Z tego też powodu ogólna definicja Honkaja, która przez wiele lat uznawana była za tą główną w fandomie, ostatecznie okazała się być błędna. Przechodząc już do samej wiedzy, jak wspomniałem wcześniej, wszystkie gry dzieją się w jednym uniwersum. Większość by w takim razie pewnie pomyślała, czyli to jest jeden kosmos, a gry dzieją się na różnych planetach w jednej przestrzeni. Błąd. Niektórzy z Was pewnie słyszeli o kwantowej teorii wieloświatów. Według niej wszystko, co może się zdarzyć, zdarza się w którejś z odnóg rzeczywistości. W tym momencie światy rozdzielają się. W jednej odnodze dzieje się jedno zdarzenie, a w drugiej drugie. Odnogi te coraz bardziej i bardziej się rozdzielają, a wszystko to przypomina wielkie drzewo, które rozgałęzie się w nieskończoność. W Star Railu i Honkai Impact Third uniwersum także opisane jest jako drzewo, którego gałęzie są różnymi światami, a dodatkowo znajduje się tam także morze kwanty. Od razu mówię, że nie, uniwersum nie jest dosłownie drzewem, tak samo morze kwanty nie jest tak naprawdę morzem pełnym kwanty. Ma to jedynie za zadanie pomóc w zrozumieniu, jak ono działa. Drzewo to nazywa się Imaginary Tree, a w oryginalnej chińskiej wersji Tree of Imaginary Numbers przetłumaczmy to na drzewo urojone i drzewo liczb urojonych. Ta druga nazwa chyba już każdemu wyjaśnia, że nie chodzi o synonim słowa zmyślony, a to, że drzewo jest oparte na liczbach urojonych. Tak tylko precyzuję. W jaki sposób ma działać, że każda gałąź jest innym światem? Podobnie jak we wspomnianej wcześniej teorii, w momencie, gdy możliwe są dwa różne zdarzenia, dochodzi do nich, przez co światy, będąc wcześniej jednym, oddzielają się w tym momencie od siebie. Jak widać, oba te światy mają wspólną podstawę, jednak zaczynają różnić się od pewnego momentu. Jak wyjaśnia nam Databank w Star Railu, gałąź jest ścieżką, przez którą przechodzi świat, natomiast jego liść znakiem ukazującym jego rozwój na parametrze czasu. Upraszczając, liść ukazuje stadium rozwoju świata. Dlatego też światy mogą mieć swoje różne wersje postaci jak Zile, Himeko czy Raiden. Też dla wyjaśnienia,
W Star Railu pociąg podróżuje między różnymi światami, czy też można powiedzieć gałęziami. Wiele osób uważa, że cała gra dzieje się w jednym świecie, jednak jest to miskoncepcja spowodowana, a jakżeby inaczej, niepoprawnym tłumaczeniem. Dosyć ważnym aspektem, o którym też należy wspomnieć, jest to, że takie same wersje postaci pomiędzy grami, czy też pomiędzy światami w jednej grze, nazywają się warianty, a nie exp. Wiem, że wiele osób używa tego słowa, sam też go używałem, jednak jest ono niepoprawne. Słowo exp używa się wobec postaci, które mają do siebie nawiązywać, jednak oprócz tego nie mają ze sobą żadnego innego połączenia. Pokazuje grafikę Hoyostansów, gdzie przykładami exp są Ashe z Rengoku no Ashe i Anya ze Spy Family, gdzie jedyne podobieństwo między nimi to koncept, lub Sherlock Holmes oryginalny i Sherlock Holmes z Ace Attorney, gdzie twórcy nie mogli użyć oryginalnego Sherlocka, więc stworzyli swoją własną wersję tej postaci. Z tego powodu taka bronia w Honkai Impact Third i bronia w Honkai Star Rail nie mogą być swoimi exp, ponieważ pochodzą z tego samego uniwersum. Jest to ta sama postać. Tylko w danym świecie jej historia potoczyła się nieco inaczej niż w innym. Dlatego też rozumiem, jeżeli będziecie chcieli dalej używać to słowo z przyzwyczajenia, jednak wiedzcie, że jest ono niepoprawne. Można w takim razie zadać pytanie, czy to drzewo jest w stanie tworzyć nieskończoną ilość światów? I tak, i nie. Owszem, światów jest niesamowicie dużo i cały czas powstają kolejne. Jednak skąd bierze się do tego procesu energia? Tutaj swoją rolę odgrywa morze kwanty, o którym chwilę wcześniej wspomniałem. Jak już mówiłem, nie jest to prawdziwe morze, tylko niejako chaotyczna przestrzeń otaczająca drzewo i światy, w którym także znajduje się niezliczona ilość innych światów. Tak jak w prawdziwym życiu liście po pewnym czasie odpadają z drzewa, tak i tu stare bądź zniszczone światy mogą zostać odczepione od drzewa liczb urojonych, które w tamtym momencie spadają do morza kwanty. Tam mogą się rozpaść lub zostać całkowicie zniszczone. W morzu kwanty można też odnaleźć bańkowe światy, które są niejakimi odbiciami światów przymocowanych do Imaginary Tree. Jednak te też są chaotyczne. I w jaki sposób ma to pomóc drzewo w tworzeniu innych światów? Ma ono pobierać energię z morza kwanty, przeniesioną tam poprzez upadłe światy, które następnie wykorzystuje do tworzenia nowych. W ten sposób drzewo liczb urojonych i morze kwanty potrzebują siebie nawzajem do istnienia. W przeszłości istniały teorie mówiące o tym, że drzewo i morze ze sobą rywalizują, jednak okazały się być one fałszywe. I ponownie przypominam, że nie mówimy tu o prawdziwym drzewie i morzu, a jedynie konceptach. Mając to wszystko na uwadze, można by uznać, że podróżowanie między światami jest dosyć proste. W końcu robi to Astral Express, Xianzhou, IPC. Sam Welt przeniósł się do innego świata, gdzie znalazł ekspres. Nie jest to jednak prawda. Przez bardzo długi okres czasu żaden istniejący świat nie był w stanie stworzyć urządzenia będącego w stanie przenieść się do innego. Spowodowane było to tym, że światy oddziela od siebie tak zwane Imaginary Space, czy też przestrzeń urojona, która zbudowana jest z Imaginary Energy, co przetłumaczmy na energię urojoną. Nie wiemy zbyt dużo o tej energii, tylko to, że nawet światło nie jest w stanie przez nią przejść. Co innego można powiedzieć natomiast o przestrzeni urojonej. Dzięki grze Honkai Impact Third wiemy, że herrscherzy mogą wykorzystywać tę przestrzeń do stworzenia pewnego rodzaju międzyświatów, jeśli można to tak nazwać. Z tego powodu to też tam miejsce ma znana pewnie każdemu, a przynajmniej większości animacja Final Lesson. W jaki sposób w takim razie ludzie odkryli sposób na podróżowanie między światami? Nie wiemy. Jedyne co można na ten temat powiedzieć to to, że miało to związek z pojawieniem się emanatorów, czyli osób czy też bytów, którym Eoni umożliwili czerpanie mocy ze ścieżki, nad którą sprawują władzę. Dla przykładu, Herta jest emanatorem erudycji, Fantelia to emanator destrukcji i tak dalej. Czym są natomiast Eony, wyjaśnię za chwilę. Jak w takim razie powstały drzewo liczb urojonych i morze kwanty? Nie mamy dosyć dużo informacji na ten temat, jednak w grze Gunsgar Z pojawia się pewien mit mogący to wszystko wyjaśnić. W pradawnych czasach bogowie toczyli ze sobą nieskończoną wojnę. Nie wiedzieli oni jednak, czemu ze sobą walczą, bowiem koncept śmierci nie istniał. Będący ponad wszystkimi władca niezliczonych sfer zauważył wtedy, że stworzone przez niego uniwersum i bogowie uwięzieni są w bezsensownym cyklu. Z tego powodu stworzył Bóg śmierci, Thanatos,
która była w stanie stworzyć z własnego ciała pistolet śmierci, będący zabójczy dla bogów. W nowym koncepcie śmierci zakochała się Zeus, która postanowiła wykorzystać Thanatos, by ta stała się jej katem. Kiedy wszyscy pozostali bogowie zostali zabici, Zeus zabrała im ich koncepty i zinternalizowała je wewnątrz siebie. Zeus chciała pozostawić Thanatos, jednak ta oznajmiła, że i ją musi zabić. Zeus spróbowała udusić wtedy Thanatos i przywłaszczyć jej koncept, jednak wtedy zauważyła, że Thanatos nie jest żywa. Zeus nie mogła zginąć, ponieważ śmierć sama w sobie jest wieczna. Thanatos zabiła wtedy Zeus, chociaż lepiej powiedzieć, że jej zabójstwo trwa nadal. Jak powiedziała Thanatos, umierać ona będzie przez 10 kwintylionów lat. W momencie zadania śmiertelnego ciosu koncepty wewnątrz Zeus eksplodowały, co spowodowało rozszerzenie się uniwersum. Narodziła się przestrzeń. Czas zaczął płynąć. Całe uniwersum istnieć będzie do momentu, aż Zeus w końcu umrze. To jest właśnie mit o powstaniu uniwersum. Ponownie nie wiemy, czy jest to prawda. Gensgirls mówi nam także o tym, że istnieją bogowie spoza drzewa liczb rojonych i morza kwanty. Są to tak zwane byty spoza czasu i przestrzeni. Jednak brak angielskiej wersji gry sprawia, że nie wiemy dokładnie, na czym polega ich koncept i czy w ogóle istnieją naprawdę. Czy może są jedynie jakimś headcanonem kogoś w jednym ze światów. Bogiem spoza uniwersum ma być wspomniany władca niezliczonych sfer. Inni bogowie spoza uniwersum to Azathoth, bóg ślepoty i głupstwa, która utrzymuje stabilność uniwersum w swoim śnie, czy tak zwana matka, której samo istnienie ma być paradoksem. Oprócz nich istnieją także bogowie z tego uniwersum, tacy jak Indra, Lakshmi czy wspomniana wcześniej Thanatos. Nie można jednak stwierdzić, jak bardzo powiązani są oni z eonami, do których teraz przejdę. O eonach słyszał pewnie każdy, kto grał w Honkai Star Rail. Są to byty, które sprawują opiekę nad ścieżkami powstającymi wraz z ich narodzinami. Można uznać, że są one ucieleśnieniem konceptów filozoficznych. Dla przykładu mamy Nanuka, który jest eonem destrukcji, Zipę, które jest eonem harmonii, czy Nousa, będącego eonem erudycji. Nie wiemy, w jaki sposób powstają eony, jednak znamy przypadek, gdzie zwykły, śmiertelny człowiek stał się jednym z nich. Mówię tutaj o Lanie, eonie łowów. Eony mogą zginąć na różne sposoby, np. poprzez zabójstwo, lub jeśli ścieżka eona sprawującego opiekę nad podobnym konceptem wchłonie koncept innego, który może być dosyć podobny, ale jednocześnie słabszy. Wraz z upadkiem konceptu umiera eon i vice versa. A przynajmniej tak jest w teorii, ponieważ znamy przypadki osób, którzy dalej wyznają danego eona, nawet pomimo jego śmierci. Tak w sumie jest to wszystko, co o nich wiemy. One są dla nas dalej ogromną zagadką. Jednak przez to, że tak ma właśnie być, a nie to, że informacje o nich nie są dla nas dostępne, jak w przypadku bogów spoza uniwersum. Możliwe jest też to, że wszystko, co wiemy o onach, jest kłamstwem. Szczerze nie dziwiłoby mnie to, ponieważ zadajmy sobie takie pytanie. Jeśli istnienie eonów jest potrzebne dla istnienia ścieżki, to czy przed powstaniem Nanuka w uniwersum nie było zniszczenia, przed Jeoszy nie było obfitości, a przed Idrilią nie było piękna? To jest coś, czego się dowiemy pewnie za jakiś czas, w końcu Star Rail nie ma nawet roku. Teraz opowiem o tym, czym jest Honkai, ponieważ jego istnienie jest ważne dla fabuły każdej gry MiHoYo, nawet Genshina. Będę teraz mówić o informacjach, które pojawiły się w Honkai Impact Third od chapteru 32. Dlatego, jeśli nie chcecie słyszeć spoilerów, przyjmijcie do minuty pokazanej teraz na ekranie. Honkai nie pochodzi z tego uniwersum. Tak, dobrze słyszeliście. Nie chodzi o świat, nie chodzi o galaktykę, ani nic z tego rodzaju. Honkai jest spoza drzewa liczb rojonych i morza kwanty. Honkai to połączona egzystencja różnych obcych cywilizacji spoza tego uniwersum, będąca w stanie przemieszczać się spoza różnymi uniwersami w poszukiwaniu obcych jej cywilizacji, by następnie poprzez samsary włączyć je do siebie. Przynajmniej taka jest aktualnie najbardziej prawdopodobna teoria, przedstawiona nam przez Honkai Impact Third i Gunsgar Z. Zależnie od cywilizacji, jaką zaatakuje,
może mieć ona zupełnie inną formę. Dlatego też powiedziałem, że ważna jest ona dla każdej gry MiHoYo. Możliwe jest, że w Genshinie widzieliśmy już Honkai, nie wiedząc, że to jest jej nowa forma. Ale to tylko moja teoria, a jak już powiedziałem, tutaj się nimi nie zajmuję. Czym jest natomiast Samsara? Osoby grające w gry MiHoYo pewnie już wszystko o nich wiedzą, ale w dużym skrócie jest to niejako pętla, w której cywilizacje w kółko powstają, rozwijają się i upadają. W Honkai Impact Third jedna taka Samsara trwa 50 000 lat. Honkai w różnych światach jest kontrolowany przez wielowymiarowy byt. W Honkai Impact Third jest Hokuno Finality, natomiast w Guns Gersey Commander of Wills. Używając mocy urionego drzewa i przestrzeni urionych, tworzył bestie honkajowe i czasem obdarowywał niektóre byty specjalną mocą ukrytą w urządzeniach o nazwie Hersher Core, przez co byty te stawały się następnie Hersherami, które w limitowany sposób były w stanie manipulować zasadami uniwersum. Prawdę mówiąc, Hersherów połączyć można najbardziej z Arkonami w Genshinie. Obie grupy wyładają ułamkiem mocy danym im przez wyżej postawiony od siebie byt. Przechodząc do samego Genshina, o tym jaką mocą władają tu bogowie wiemy naprawdę mało. The Primordial One, który panuje nad wszystkimi bogami w Teyvacie, wydaje się używać mocy skradzionej od pierwotnych smoków zamieszkujących tamten świat. Nie wiemy też jakiego rodzaju bytem jest TPO, czy jego moc porównać można do mocy Eonów, bytów spoza uniwersum, czy może normalnych bogów tego uniwersum. Na ten moment nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Gdzie natomiast umieścić można Teyvat? Czy jest to jedna z gałęzi na drzewie urojonym? A może bańkowy świat w Morzu Kwanty? Tego też nie wiemy. Istnieje dużo rzeczy wskazujących na to pierwsze i tak samo dużo wskazujących na to drugie. Jaka jest odpowiedź? Nie wiemy i na pewno nagram na ten temat osobny film. Jednak jesteśmy w 100% pewni, że Teyvat należy do Honkaiverse. W grze Honkai Impact Third podczas obserwacji innych światów można było zauważyć Dwalina, plus potwierdził to sam CEO MiHoYo. Podsumowując wszystkie informacje, uniwersum HoYoverse, w których dzieły się gry MiHoYo, składa się z konceptów przedstawionych jako drzewo liczb urojonych i morze kwanty. Obie te rzeczy potrzebują siebie nawzajem do istnienia. Drzewo pobiera energię z morza, które pobiera energię z drzewa. Prawdziwe perpetuum mobile. Drzewo składa się z wielu światów, mogących być przedstawione jako jego gałęzie, które oddziela od siebie przestrzeń urojona, zbudowana z energii urojonej. Według mitu, uniwersum powstało w momencie, gdy Thanatos zadała Zeus śmiertelny cios. Najpotężniejszymi bytami są bogowie, którzy pochodzą spoza uniwersum. Istnieją jednak też bogowie z tego uniwersum i eony. Jednak nie możemy na razie określić, jak bardzo te dwie grupy są ze sobą powiązane. Z tego filmu to już na tyle. Są to, można by powiedzieć, podstawowe informacje na temat uniwersum gier MiHoYo. Może oprócz informacji z GGZ, to za podstawowe nie można zbytnio uznać. Jeśli zdziwieni jesteście, czemu pominąłem część gier MiHoYo, to już wyjaśniam. Fly Me to the Moon i Zombie Kawaii Girl nie mają w sobie żadnych informacji odnośnie uniwersum, i wtedy też prawdopodobnie nie został stworzony jeszcze koncept wieloświatów i gier w tym samym uniwersum. Podobnie jest z Tears of Themis, jednak tam po prostu czegokolwiek jest bardzo mało. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim za to, że oglądacie ten kanał. W lipcu tego roku minęło 2 lata od kiedy zacząłem robić filmy i jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia 1000 subskrypcji. Dlatego wszystkim bardzo, bardzo mocno dziękuję. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz i ten film pojawi ci się w proponowanych, to fajnie by było jakbyś wcisnął czerwony przycisk, albo biały, jeśli masz ciemnego YouTube'a. A teraz bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w przyszłości. Pa!